Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich przygód na świecie hardcore. Dziś kolejne 50 dni zmagań, tak więc lecimy do dnia 100. Do zrobienia jest sporo, a takim finałem tego filmu będzie pojedynek ze Smokiem Kresu. I kto wie, może coś jeszcze. Serdeczne dzięki za tak liczną aktywność pod pierwszym materiałem z tego świata. Dostałem od was masę pomysłów i słów wsparcia, a to wszystko w połączeniu z bardzo dużą ilością łapek w górę sprawiło, że widzicie ten odcinek tak szybko. Dobijcie pod tym filmem 10 000 lajków, a wtedy kolejne 50 dni macie jak w banku. Odsyłam was również do subskrypcji kanału, tak najlepiej wesprzecie mój dalszy rozwój i może dobijemy kiedyś tutaj 1 000 000 subów. To tyle na start, a teraz zapraszam do oglądania. Swoją rozgrywkę rozpocząłem na zadowolonym gaście, na którym skończyłem poprzedni materiał. Po małym przywitaniu się ze światem zająłem się małymi porządkami, wyciągnąłem wszystkie puste wiaderka i przepalony kamień z pieców. Potem rozstawiłem enchant i zacząłem szukać zaklęcia ochrony 3. Mój diamentowy armor był ulepszony dość dobrze, ale jednak dodatkowy level prota zawsze może się przydać. A skoro udało mi się przeżyć pierwsze trudności na tym świecie, pomyślałem, że to najwyższy czas na upgrade. Zebrałem trochę drewna, by przerobić je na patyki, dodatkowo rozwaliłem wyrośnięte bambusy, a następnie po zabraniu potki odporności na ogień ruszyłem ponownie do Netheru, by zebrać trochę levela na enchant diamentowej klaty. Będąc niedaleko drugiego portalu udało mi się zdobyć kolejną płytę muzyczną, odbijając ognistą kulę wystrzeloną przez Gasta. Potem szukałem kwarcu, ale tyle go już nazbierałem, że bardzo ciężko było mi znaleźć jakieś nowe złoża blisko znanego mi już terenu. Dlatego po małych poszukiwaniach i zebraniu odrobiny złota postanowiłem wrócić do bazy. Następnego dnia zrobiłem porządek ze zdobytymi przedmiotami, przerobiłem zebrane złoto na sztabki i stworzyłem stację roboczą dla kleryka. Po czym ruszyłem do pobliskiej wioski, by wyhandlować emeraldy i wbić trochę poziomów. Sprzedałem patyki i przerobiłem jednego z wieśniaków na nową profesję, dzięki czemu zebrane złoto również dało mi trochę szmaragdów. Wstawiłem w jednym z domków lektern i kiedy miałem już villagera w łódce, zacząłem szukać książki z protem 3. Nie potrzebowałem lepszej, bo cała moja zbroja miała już prot 3. Wymagała tylko małego ulepszenia. Villager miał jednak inny plan i po kilku resetach zaoferował mi ochronę 4 za całkiem dobrą cenę. Kupiłem więc jedną książkę, by zablokować jego oferty, po czym wróciłem do bazy i jako, że w enchancie czekał na mnie prot 3 na klatę, ulepszyłem sobie diamentowe spodnie, które od teraz miały już ochronę 4. Zabrałem mikstury ochrony przed ogniem, a następnie wbiłem się do Netheru i postanowiłem wkopać się na poziom debrisów w nadziei, że przy okazji znajdę po drodze dużo kwarcu, który będę mógł nabić sobie kilka poziomów. Dość szybko i bez problemów znalazłem się na wysokości 14, gdzie rozpocząłem kopanie tunelu. Ostrożnie przebijałem się przez kolejne bloki, by nie dać się zaskoczyć lawie, która w Netherze rozlewa się o wiele szybciej niż normalnie. Niedługo potem znalazłem pierwsze pradawne zgliszcza, a jako że zaraz po tym natrafiłem na ścianę lawy, postanowiłem zmienić kierunek i kopałem dalej. Na następny dzień kopiąc tunel dokopałem się do ostatniego nieodwiedzonego jeszcze biomu w Netherze, co zaowocowało osiągnięciem oraz dużą ilością expa. Dobiłem dzięki temu 27 level i postanowiłem wrócić do bazy, zrobić mały porządek z itemami i zenchantować diamentową klatę na prot 3. Coraz bliżej do pełnego armoru z ochroną 4. Stworzyłem jeszcze trochę patyków z drewna w magazynie i ruszyłem do wioski, by nabić kilka poziomów. A kiedy znowu miałem 26 level, wróciłem do zaklinania, robiąc przy okazji małe MLG wiadrem wody. Ogólnie sporo tego było w tych 50 dniach przez ściany, które zbudowałem w ostatnim materiale. Udało mi się zenchantować hełm na prot 3, a później połączyłem nowe przedmioty, tak by zużyć jak najmniej levela. Dzięki temu 3 z 4 części zbroi miało już ochronę 4. Odświeżyłem ją wizualnie nowym trymem i przystąpiłem do małych przygotowań na dalsze handlowanie z villagerami. Załadowałem przepalony kamień do ekwipunku i wyrosłem drzewo, po czym podleciałem na Happy Gaście na górę, by nieco wygodniej je ściąć i zdobyć drewno na patyki dla Fletchera. Przygotowałem obsydian na portal i zbierałem jeszcze trochę drewna, a jako że zbliżał się nowy dzień i chciałem mieć póki co spokój od fantomów, postanowiłem się przekimać. Następnego dnia udałem się do wioski, by stworzyć nowy portal do Netheru. Kiedy to zrobiłem, zabezpieczyłem sobie otoczenie i wykopałem mały tunel. Dzięki temu mogłem zaoszczędzić naprawdę sporo czasu i szybciej przemieszczać się pomiędzy bazą a wioską. Zabrałem ze
sobą sporo przepalonego kamienia, ale zapomniałem, że villager na pierwszym poziomie chce gliny. Dlatego wbiłem się pod wodę zaraz przy wiosce i wydobyłem z rzeki trochę gliny. Później odblokowałem nowe oferty u wieśniaka, co dało mi możliwość wyhandlowania emeraldów za przepalony kamień. Jeszcze chwilę przed rozpoczęciem nocy zdobyłem nieco szmaragdów od Fletchera, a jako że nie chciałem ryzykować ataku zombiaków na wioskę, postanowiłem się przekimać i tak zakończyłem dzień 53. Rankiem podskoczyłem do bazy i zabrałem ze sobą książki oraz kowadło, a potem wróciłem do wioski, by wyhandlować Prota 4 od villagera. Kiedy narzuciłem enchant na buty, cała moja zbroja miała już ochronę 4, a ja mogłem być spokojniejszy o swoje punkty życia i dalszą rozgrywkę. Wykorzystując przepalony kamień oraz patyki w ekwipunku, wyhandlowałem dodatkowe emeraldy od wieśniaków, a kiedy zebrałem ich wystarczającą ilość, kupiłem 4 książki z mendingiem, by moja zbroja mogła się naprawiać expem. Sprawdziłem buty i potrzebowałem aż 33 poziomu, by narzucić na nie enchant naprawy. Wróciłem więc do bazy, zrobiłem mały porządek w ekwipunku i zabrałem ze sobą wiaderka na lawę. Przy portalu w Netherze zaatakował mnie piglin, ale na szczęście zbroję miałem już na tyle dobrą, że szybko się z nim uporałem. Zebrałem lawę do wiaderek, a następnie uzupełniłem piece, by odzyskać część przepalonego kamienia, którego zużyłem u villagerów. Potem wyrosłem jeszcze duże drzewo, by zebrać nieco drewna, a kiedy zaszło słońce, wbiłem się do Netheru, by dalej kopać tunele i znaleźć dodatkowe debrisy. Znajdowałem ich całkiem sporo, mimo tego, że głównie chciałem wbijać expa, kopiąc kwarc. Najwidoczniej Minecraft chciał mi pomóc w dalszych ulepszeniach ekwipunku, tak przez resztę dnia kopałem tunele, wykopywałem debrisy i kwarc, nabijając kolejne poziomy. Następnego dnia wciąż siedziałem pod ziemią i znajdowałem nowe pradawne zgliszcza. Łącznie w dość krótkim czasie zebrałem 7 sztuk, co jak na kopanie tunelu jest fajnym wynikiem. Stopniowo zbliżałem się do wymaganego poziomu, nie zamierzałem wychodzić z Netheru, dopóki nie wbiję 33 levela, by móc ulepszyć buty enchantem z naprawą. Pod koniec dnia miałem już 15 debrisów w ekwipunku i powyżej 30 poziomu. Brakowało mi już tylko 2 leveli. Na początku dnia 56 dobiłem wymagany poziom, po czym wróciłem do bazy i dodałem do swoich butów mending. Potrzebowałem teraz dodatkowego expa, by je naprawić, bo były zjechane do połowy. Wyciągnąłem część przepalonego kamienia, później zebrane debrisy przerobiłem na sztabki netherytu i udało mi się ich stworzyć 4. Zabrałem ze sobą itemy potrzebne do handlowania z villagerami i skoczyłem do wioski zdobyć expa, by naprawić swoje diamentowe buty. Po kilku wymianach miałem kilka dodatkowych poziomów, co dało mi możliwość narzucenia naprawy na diamentową klatę, hełm i w końcu na diamentowe spodnie. Tym sposobem w kilka dni udało mi się ulepszyć mój armor na ochronę 4 oraz naprawę. Po powrocie do bazy i zrobienia porządku z itemami sprawdziłem sobie i faktycznie w nowej wersji można craftować siodło. Mimo wszystko nie pamiętałem o tym, zwłaszcza że na obecnej wersji gram od niedawna. Dzięki za liczne komentarze przypominające o tym, że mogę to zrobić. Zabrałem ze sobą mikstury odporności na ogień i kilka sakw, bo czekała mnie mała przeprawa przez Nether. Po ulepszeniu armoru i zebraniu sztabek netherytu potrzebowałem jeszcze jednego przedmiotu, by ulepszyć zbroję na nowy poziom. Mogłem go zdobyć tylko w Netherze, dlatego po przygotowaniu się na wyprawę ruszyłem na poszukiwania. Będąc na Crimson Forest zebrałem grzyba o nazwie Fungus, by przy jego pomocy stworzyć wędkę potrzebną do sterowania mobem zdolnym biegać po lawie. Był to oczywiście nie kto inny jak Strider. Ten mały dwunożny stworek jest niesamowicie pomocny, szczególnie kiedy musimy przebyć wielkie oceany lawy w Netherze. Tak pełen nadziei ruszyłem szukać struktury, w której to ostatnim razem zakończyłem swoje wyzwanie po 20 dniach przez Brutala. Nie ukrywam, lekko się stresowałem, ale tym razem nie zamierzałem ryzykować i miałem nieco lepszy armor. Czułem, że dam radę. Po drodze zatrzymałem się przy ruinach portalu i po odgonieniu małego hoglina zebrałem bloki złota, a następnie ruszyłem dalej szukać bastionu. Większość dnia 57 spędziłem na Striderze, bo nie mogłem znaleźć niczego poza netherowymi twierdzami. Po dłuższej chwili zdecydowałem się zawrócić w pobliże głównego portalu i udałem się w przeciwnym kierunku, co okazało się bardzo dobrym pomysłem, bo dosłownie pod nosem na biomie z endermanami znalazłem strukturę gwarantującą netherytowe ulepszenie, czyli bastion skarbowy. Zaparkowałem Stridera, by nigdzie mi nie uciekł i musiałem pilnować czasu, bo za moment miał zacząć się dzień 58. Ostrożnie przekopywałem się obok bastionu, by wbić się na tyły i zdobyć bloki złota. Na szczęście zabrałem ze sobą dużo bloków i sukcesywnie wydobywałem kolejne cenne bloczki. Chwilę później przekopałem się głębiej w pobliże skrzyń, gdzie znalazłem trym, debrisa i wzór na baner. Nie wdawałem się w żadną niepotrzebną walkę i przeglądałem kolejne skrzynie, ale ulepszenia netherytowego znaleźć nie mogłem. Musiałem trochę zaryzykować i udać się do największego pomieszczenia z toną piglinów i brutali w środku. Oczywiście
Oczywiście nie robiłem tego na szybko, tylko spokojnie budowałem się przy lawie, ściągając każdego przeciwnika po kolei. Tak udało mi się dotrzeć do skrzyni znajdującej się na dnie bastionu. Zdobyłem z niej ulepszenie nederytowe, sztabkę oraz debrisa. Do tego sporo złota w formie sztabek i bloków. Zaraz po tym postanowiłem opuścić strukturę, by nie kusić losu i wróciłem do Stridera, a następnie prosto do portalu, by wyjść z Netheru. Po powrocie do bazy uporządkowałem przedmioty w magazynie i stworzyłem diamentową włócznię, a następnie ruszyłem do Nautilusa, by udać się na kolejne podwodne zbieranie diamentów, których potrzebowałem, by stworzyć dodatkowe nederytowe ulepszenia. Przez resztę nocy szukałem podwodnych jaskiń. Dnia 59 wciąż szukałem jakiegoś cave'a, by łatwo zdobyć diamenty. Odwiedziłem nawet spawn, by złapać dodatkowej motywacji i niedaleko niego, zaraz przy sporych górach, udało się. Była to naprawdę spora jaskinia sięgająca poziomu Deep Slate'a, gdzie wszędzie można było dostrzec poświatę diamentowych ród. Dość szybko zwiedziłem większość jaskini, zbierając przy tym ponad 40 sztuk diamentów, dzięki fortunie na kilofie. A kiedy rozkopywałem jedną z ród diamentów, odkryłem deskę, co oznaczało opuszczoną kopalnię. Zabezpieczyłem Nautilusa, by go później nie szukać pod wodą i wbiłem się do opuszczonej kopalni w nadziei na dodatkowe diamenty i inne przedmioty. Ostrożnie rozglądałem się po korytarzach, by nie być zaskoczonym przez creepera, ale sama kopalnia okazała się bardzo mała i odizolowana od reszty, a jako że zależało mi głównie na diamentach, wróciłem do Nautilusa i jeszcze zanim wróciłem do bazy, oznaczyłem sobie filarem wejście do kopalni, gdybym chciał tutaj kiedyś wrócić. Zapisałem też kordy w swojej książce i wtedy popłynąłem w stronę bazy. Gdy rozpoczął się nowy dzień, deszcz przestał padać i pojawiła się piękna tęcza. Będąc w bazie, wyciągnąłem przepalony kamień i zadowolony z wyprawy przystąpiłem do kolejnego etapu ulepszenia armoru. Ze zdobytych diamentów stworzyłem dodatkowe nederytowe ulepszenia, których nie użyłem od razu, bo chciałem jeszcze narzucić dodatkowy enchant na hełm, czyli dłuższe oddychanie pod wodą. Nie bardzo chciał mi wyskoczyć na liście enchantów i zabrakło mi expa, dlatego zabrałem trochę złota i skoczyłem na szybko do wioski. A kiedy sprawdziłem oferty jednego z villagerów, okazało się, że za kwarc mogłem zgarnąć dobrą ilość emeraldów, a jako że kopałem sporo tego surowca, mogłem wykorzystać to na swoją korzyść. Wróciłem na szybko do bazy, zabrałem ze sobą kwarc i sprzedałem trochę kwarcu, nabijając przy tym level i zdobywając dodatkowe emeraldy. Kupiłem za nie perły kresu od kleryka i trochę jedzenia od farmera, bo po ostatnich wyprawach zaczynało mi go brakować. Kiedy wróciłem do magazynu, wykorzystałem nowe trymy oraz złoto, by zmienić wygląd zbroi, a następnie szukałem ponownie enchantu na diamentowym hełmie. Nie mogłem go znaleźć i znowu wykorzystałem zdobyty level, dlatego nie czekałem dłużej i postanowiłem ulepszyć armor na nederytowy w jego obecnej formie. Zacząłem od kilofu z Fortuną 3, bo miałem dodatkową sztabkę w zanadrzu i wreszcie cała moja zbroja była wzmocniona sztabkami nederytu. Szukałem jeszcze chwilę enchantu na Respiration 3, ale nawet na książce nie mogłem go znaleźć, dlatego po całym ulepszaniu armoru i wszystkich przygotowaniach postanowiłem pójść spać, bo czekało mnie sporo pracy z budową, a nie chciałem, by męczyły mnie fantomy. Tak zakończył się dzień 60. Następnego dnia nie mogłem się powstrzymać i skoczyłem jeszcze do wioski wyhandlować trochę emeraldów za kwarc, potem wróciłem do bazy, ogarnąłem ekwipunek i rozpocząłem porządkowanie terenu. Najpierw goniłem Happy Gasta, by następnie ściąć wielkie drzewo świerkowe, usunąłem też wszystkie rozstawione piece i ściąłem drzewo z Pale Garden. Później załadowałem ekwipunek blokami ziemi i przystąpiłem do równania terenu, by całość znajdowała się na jednym poziomie. Usunąłem także małą farmę bambusa i zacząłem skopiować drugą stronę górki, która wciąż znajdowała się wewnątrz obudowanej murami przestrzeni. Postanowiłem też oświetlić małą jaskinię znajdującą się na terenie bazy i okazało się, że wcale nie jest to taka mała jaskinia, bo kiedy schodziłem niżej, odkrywałem kolejne jej zakamarki. Była to naprawdę mocno rozbudowana sieć korytarzy, w których kryła się spora ilość surowców i oświetlenie tego wcale nie należało do łatwego zadania. Zbierałem po drodze węgla, by później móc stworzyć dodatkowe pochodnie i kiedy przebiłem się przez część jaskini na zewnątrz, zabudowałem wejście, by przypadkiem żaden zbłąkany mob nie mógł tędy przejść. Tak zleciała mi reszta nocy. Na następny dzień wciąż byłem w jaskini, oświetlając kolejne korytarze. Było tego tyle, że i tak musiałem odpuścić, bo system jaskiń tylko się powiększał, a nie chciałem już na to poświęcać czasu. Kiedy wyszedłem na powierzchnię, zająłem się równaniem terenu z drugiej strony, a kiedy to miałem zrobione, skopywałem ostatnią górkę i to zajęło mi sporą część dnia i nocy. Po rozkopaniu rozstawiłem jeszcze trochę pochodni, by mieć bardziej oświetloną przestrzeń i tak zleciał mi dzień 62. Dnia 63 wsiadłem na latającego Gasta, by zebrać myśli i przemyśleć, co dalej chcę zrobić z projektem bazy.
Miałem tylko zarysowane ściany i teraz trzeba było to wszystko jakoś ulepszyć. Przede wszystkim potrzebowałem dobrego wejścia, żeby za każdym razem nie latać dookoła po górach, przeskakując na różne sposoby przez ścianę. Na środku, niedaleko portalu, zacząłem wykopywać ziemię na kilka bloków szerokości. Plan miałem taki, żeby zrobić na tyle gładkie zbocze, by wmontować tutaj półbloki, a nie schody, co byłoby gorszym pomysłem w przypadku tego wejścia. Rozkopałem część ściany i zająłem się terenem przed murem, by dostosować go nieco bardziej i żeby ścieżka nie wisiała brzydko w powietrzu. Na budowaniu i zabawą terenem zawsze schodzi najwięcej czasu, bo momentalnie była noc, ale jako że miałem oświetlony teren, działałem bez przerw. Chciałem, by ściana nie była zwyczajnie płaska, bo niezależnie od tekstury, jaką jej nadałem tworząc gradient, to nie było wystarczające. Co kilka bloków, idąc wcześniej wyznaczonym stylem, dobudowałem swego rodzaju filary, które miały nadać głębi samej ściany. Jedynym problemem, jaki co chwila napotykałem, były kończące się surowce, bo jednak nie miałem jakiejś dużej ilości deep slate'a czy przepalonego bazaltu. Niemniej jednak sporą część przedniej ściany bazy miałem gotową w zaledwie jedną noc. Następnego dnia pomyślałem nad małą modyfikacją ściany, by nie była zbyt idealna i w wielu miejscach zamiast pełnych bloków wstawiłem półbloki lub schodki z danego rodzaju bloku. Dzięki temu ściana była bardziej, nazwijmy to, poszarpana. Dodatkowo, korzystając z kamiennych cegieł, zbudowałem małe łuki pomiędzy wysuniętymi filarami, co domknęło wizualnie nowo wybudowaną warstwę ściany. Efekt bardzo mi się podobał, dlatego kontynuowałem budowę, nie martwiąc się zbytnio o to, czy będzie to dobrze wyglądać. Wróciłem do budowania wejścia, które wcześniej sobie przygotowałem i chyba pierwszy raz w życiu wykorzystałem bloki granitu do jakiegokolwiek projektu. Zawsze uważałem, że te rodzaje bloków zwyczajnie nie nadają się do niczego, ale kiedy zmieszałem ich dwie odmiany, czyli polerowany granit i zwykły, wyszła z tego naprawdę ładna tekstura ścieżki i schodów. Oczywiście znowu budowałem w nocy i leciałem na takim fokusie, że nawet mi to nie przeszkadzało. Miałem dobrą energię na budowanie i tworzenie. Jak zwykle spokój nie trwa długo, bo jako że był środek nocy, z każdej strony przychodziły do mnie potwory, które skutecznie przeszkadzały w budowaniu. Na szczęście miałem dobrze ulepszoną zbroję, więc kiedy pozbyłem się kilku przeciwników, oświetliłem trochę więcej terenu przed bazą, by następnej nocy mieć spokój od wrogich mobów. Fajny pomysł zrodził mi się na następny dzień, bo nie chciałem zostawiać brzydkiej, otwartej dziury jako wejście do bazy, tym bardziej, że nie chciałem mieć nieproszonych gości na swoim terenie. Ze świerkowego drewna stworzyłem różne rodzaje bloków, takich jak schody, trapdory czy nowe półki, których stworzenie wymaga okorowanego drewna, ale dzięki nim można nadać dodatkowych detali do projektu. Zrobiłem z nich i innych bloków fajnie wyglądający łuk, po czym okazało się, że wcześniej zbudowane schody stały mi na drodze i wiedziałem, że będę je musiał przesunąć o kilka bloków dalej. Wewnątrz zabudowałem wejście deskami i wstawiłem drzwi. I nie wiem dlaczego, ale naprawdę strasznie spodobało mi się to wejście. Niby takie niepozorne, ale jednocześnie takie idealne. Po rozkopaniu części schodów i wykopaniu dodatkowego terenu, sporą część głównego wejścia miałem gotową. Żeby całość wpasowała się do zamku, rozkopałem bloki przy schodach i zbudowałem ścianę, używając bloków kamiennych cegieł w 3 różnych wariantach. Później stałem trochę w magazynie, bo musiałem chwilę pomyśleć, co dokładnie chcę robić dalej. No i czekałem, aż przepali się kilka bloków. Następnego dnia zszedłem do jaskini, by zdobyć więcej surowca do budowy. Chciałem rozbudować ścianę, ale potrzebowałem do tego bloków. Niby zbieranie deep slate'a, ale jednak wleciało też trochę diamentów. Później zbierałem bloki tafu i również znalazłem kilka dodatkowych diaksów. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać. Później zebrałem jeszcze trochę bazaltu zgromadzonego wokół geody i przystąpiłem do rozbudowy ściany. Chciałem, by sięgały dalej, co tylko polepszyłoby sam efekt zamku i tego, że ściany są wkomponowane w wygenerowany już teren. Na szczęście sam styl miałem już wyznaczony, więc pociągnięcie samej ściany dalej nie było większym problemem. Rozbudowa i przekształcenie terenu zajęło mi sporo czasu, bo był już kolejny dzień, ale akurat mogłem skoczyć ze ściany na gasta i zobaczyć efekt swojej pracy. Wyglądało to naprawdę dobrze. Myślę, że to właśnie tego mi ostatnio zabrakło. Pełnego wkomponowania w naturalnie wygenerowany teren. Nic już nie musiałem zmieniać, co najwyżej mogłem wprowadzić modyfikację samej ściany, by robiła jak najlepsze wrażenie. Kiedy skończyłem działać z przednią ścianą, zająłem się tym samym z drugiej strony. Budowałem całą noc i ani się spostrzegłem, wstawał kolejny dzień. Następnego dnia chciałem ulepszyć swoją diamentową łopatę, która prawie mi padła. Jednak wykopywałem nią sporo terenu przy bazie. Brakowało mi trochę levela na enchant i połączenie łopat, dlatego skoczyłem do wioski i wyhandlowałem od kleryka trochę emeraldów za złoto i oczywiście kilka butelek z expem. Wiedziałem, że będę musiał pomyśleć coś nad farmą expa, bo co chwilę miałem problem z jego brakiem. Połączyłem dwie łopaty, dzięki czemu była jak nowa i miała dodatkowe enchanty. To samo chciałem zrobić z siekierą, ale oczywiście znowu nie miałem levela. Na szczęście na terenie bazy odkryłem sporą
ilość węgla. Problem w tym, że kill off był tak zniszczony, że cały exp posłużył jego naprawie, a nie wbijaniu dodatkowych poziomów, więc nie mogłem zrobić tego samego z siekierą, która też prawie mi padała. Kiedy wykopałem cały węgiel, skoczyłem do jaskini i uważając, by za bardzo nie uszkodzić zbroi, by nie zjadła expa, walczyłem z mobami i wykopywałem dodatkowego surowca. Wkrótce potem kill off był naprawiony i mogłem zbierać level do enchantu. Naprawiłem siekierę, dodając do niej wydajność 3 i zająłem się zbieraniem drewna, którego potrzebowałem do budowy. Wyrosłem kilka dużych drzew, po czym wskoczyłem na górę, używając perły kresu i przez resztę nocy zbierałem drewno. Dzień 69 rozpocząłem od przerobienia całego zebranego drewna na potrzebne do budowy bloki, takie jak schody, półbloki, półki czy po prostu deski. Później przez 10 lat czekałem, aż Ghast podleci na tyle blisko, bym mógł na niego wskoczyć. Nie udało się, więc po prostu wbiegłem na górę i najpierw musiałem dobudować kilka warstw używając kamiennych cegieł. Później udało mi się wbić na Ghasta i przyszła pora na drewniane elementy. Wysunąłem wszystko o jeden blok do przodu, dodając małe drewniane łuki ze schodów, a pomiędzy nimi dałem trapdory. Chciałem, by całość była ładna, ale na tyle prosta do odtworzenia, żebym nie musiał spędzać zbyt wiele czasu na budowę. Dodałem dodatkowe trapdory, które miały wspierać drewnianą konstrukcję, a pomiędzy nimi wstawiłem półki, co dało naprawdę ciekawy rezultat. Następnie wyszedłem dodatkowy blok do przodu, używając schodów i półbloków, by później wstawić drewniane belki i zrobić coś, co będzie jednym wielkim balkonem. Pomiędzy belki wstawiłem dodatkowe półki, z których powstała fajna barierka, a w szerszych sekcjach wstawiłem płotki. Tak zleciała mi cała noc, ale od zera zbudowałem kolejną część ściany i była praktycznie gotowa. Następnego dnia dobudowałem górną część muru, wykładając deski i pomyślałem, by zrobić windy wodne, które ułatwiłyby mi wchodzenie na górę. Jednak nie miałem co liczyć na Ghasta, a elitry póki co nie zdobyłem, bo walka ze smokiem była zaplanowana na później. Skoczyłem więc po trochę piasku i kiedy się przepalał, ja zająłem się planowaniem wind. Nie chciałem, by były zbyt duże i brzydkie. Postawiłem na obudowę z zamkniętych trapdorów oraz oczywiście przeszklenia. Chwilę roboty i miałem już fajną opcję, by dostać się na wybudowane mury. W nocy zająłem się jeszcze oświetleniem i na wcześniej wstawione belki drewna wstawiłem ściany z kamiennych cegieł, a na nie dałem pochodnie. Niczego więcej nie potrzebowałem. Chciałem zobaczyć finalny efekt, ale Ghast jak zwykle mnie strollował. Przez chwilę chciałem go zestrzelić, ale przypomniałem sobie, że wciąż bardzo go potrzebuję. Do tego zaatakował mnie zombie i zaczął padać deszcz. Jakby wszystko naraz chciało mi dać do zrozumienia, żebym poszedł spać. Tak też postanowiłem zrobić, tym bardziej, że kilka dni z rzędu ciągle budowałem. Rankiem wbiłem się na górę używając nowej windy wodnej i udało mi się skoczyć na Ghasta. Wtedy przez dobrych kilka minut podziwiałem to, co zbudowałem przez ostatnie dni i planowałem sobie kolejne kroki budowy w głowie. Oczywiście potrzebowałem do tego surowca, więc po zrobieniu porządku z itemami rozstawiłem piece i skoczyłem do netheru po lawę, by przepalić dodatkową porcję kamienia. Później tak stałem w magazynie i rozmyślałem o życiu, a tak naprawdę czekałem, żeby przepaliło się na tyle kamienia, by lecieć dalej z budową. Następnego dnia rozbudowałem trochę schody we wnętrzu bazy. Chciałem, by zakręcały w lekki łuk, a kiedy to zrobiłem, przy pomocy netheraka rozplanowałem sobie nowe elementy, czyli filary, które chciałem zbudować, by cała przestrzeń miała lepszy klimat, takich podziemi zamku. Sam nie wiem, co dokładnie będzie się znajdować na tym poziomie, ani w jaki sposób wszystko połączę, ale nie przejmowałem się tym zbytnio w tej chwili. Chodziło o to, by działać i powoli tworzyć bazę. Planowanie filarów oraz górnej części zajęło mi sporo czasu, tak jak w przypadku rozplanowania pierwszych ścian. Wszystko musiałem odmierzyć, by później nie było niespodzianek. Kiedy wstępny zarys miałem gotowy, przystąpiłem do projektowania filarów. Chciałem zmieszać bloki kamiennych cegieł z drewnem i drewnianymi elementami. Ponownie starałem się nie przesadzić z ilością detali, ale też nie chciałem, by filary były nudne. Kombinowałem więc ze schodami i innymi elementami. Ani się obejrzałem, zaczynał się nowy dzień. Większość następnego dnia walczyłem z pierwszym filarem. Budowałem latając na gaście, co z jednej strony było bardzo pomocne, ale z drugiej czasem przeszkadzało. Dodałem trochę drewnianych płotków wzdłuż konstrukcji i finalny efekt bardzo mi się podobał. Niestety nie mogłem od razu przystąpić do budowy kolejnych filarów, bo skończyły mi się drewniane elementy. Tak też wyrosłem kilka dużych drzew i chyba wiecie, co robiłem przez resztę nocy. Następnego dnia wróciłem do zabawy z murami zamku. Druga strona nie była wkomponowana w teren, a chciałem uzyskać ten sam efekt. Zadanie proste, bo jednak całość pomysłu miałem gotowy i jedyne, co musiałem zrobić, to odwzorować go z drugiej strony. Mimo wszystko zajęło to sporo czasu i ani się obejrzałem, była noc. Chciałem jakoś zablokować Ghasta, by ciągle mi nie uciekał, ale nie miałem głowy do budowania mu żadnej zagrody, tak też zwyczajnie zaczepiłem go liną, by co chwila za nim nie latać. Dnia 75 budowałem zewnętrzne filary na drugim murze i choć szło mi całkiem dobrze, to niestety znowu kończyły mi się surowce,
a konkretniej przepalony bazalt. Przywiązałem więc gasta i zabrałem potkę odporności na ogień, po czym ruszyłem w pobliże twierdzy, bo właśnie tam, nieopodal, miałem spore ilości bazaltu. Wykopałem kilka staków i po powrocie do bazy wrzuciłem go do przepalania. Następnego dnia przerabiałem spore ilości drewna, by zrobić z niego więcej półek, po czym skoczyłem do jaskini po trochę bloków tafu i kiedy przepalił mi się cały bazalt, wróciłem do budowania muru. Tworzyłem sporo drewnianych elementów, by móc odtworzyć ten sam design jak przy pierwszej ścianie i od razu przystąpiłem do dalszej budowy. Starałem się budować możliwie jak najszybciej, by mieć to już z głowy i zająć się kolejnymi rzeczami, ale i tak momentalnie przy budowaniu zleciała cała noc. Dnia 77 ogarniałem już pozostałe drewniane elementy, łuki, trapdory i inne detale. W nocy rozstawiłem jeszcze kamienne ściany i pochodnie. Pomimo przeszkadzających co chwila mobów, obecny etap budowy był prawie skończony. Kolejnym etapem było zbudowanie reszty filarów i żeby poszło mi sprawniej, budowałem etapami, dzięki czemu miało mi pójść sprawniej, bo jednak zajmowałem się naraz nie jednym, a pozostałymi 5 filarami. Niestety przeszkadzał mi w tym trochę magazyn, a przynajmniej jego część, dlatego postanowiłem go lekko rozwalić i przenieść skrzynię obok enchantu. W dalszym ciągu starałem się, by nie było zbytniego bałaganu, choć i tak magazyn będzie musiał przejść renowację. Nie skupiałem się na tym teraz, bo najważniejsze były filary. Następnego dnia udało mi się zrobić spory progres, ponieważ nie musiałem co chwila zbierać surowców. Leciałem z budową filaru za filarem i szło mi to naprawdę sprawnie. Połowę miałem już z głowy i latając na gaście dodawałem ostatnie drewniane detale. Kiedy zaszło słońce, zaatakowały mnie fantomy. Minęło sporo czasu, odkąd używałem łóżka, ale było mi to na rękę, bo chciałem upolować dodatkowe membrany na mikstury powolnego opadania. Po oświetleniu terenu przed bazą i zrobieniu małego researchu dowiedziałem się, jak zrobić małą i naprawdę wydajną farmę expa, która była mi potrzebna, bo miałem już serdecznie dość latania do Netheru po kwarc czy handlowania z villagerami. Potrzebowałem do niej mikstury, za pomocą której można zrespić dużą ilość rybików cukrowych. Na następny dzień ruszyłem, by złapać moba, który jest kluczowy, by cała farma produkowała sporą ilość expa. Mowa tu o pancerniku. Nie miałem pojęcia, ale te małe słodziaki były najbardziej istotną częścią projektu. Złapałem 2 i poczęstowałem je oczami pająka, by się rozmnożyły. Potrzebowałem ich aż 24, by farma mogła generować największą ilość expa. To nie było proste, bo sam czas to nie wszystko. Nie miałem prawie w ogóle tego itemu w magazynie, bo z pająkami walczyłem tylko na początku rozgrywki, kiedy chciałem zdobyć nitki. Zapowiadało się więc wielkie polowanie na pajęczaki. Po przygotowaniu większości rzeczy przystąpiłem do budowy farmy. Musiałem wykopać mały dół i wymienić wszystkie bloki kamienia na ziemię. Ogólnie może to być każdy blok, który nie może zostać zainfekowany przez Silverfisha. Dirt jest zwyczajnie najtańszą opcją. Dość szybko przygotowałem całe pomieszczenie, wstawiłem w odpowiednim miejscu stojak na zbroję, który będzie służył do klepania mobów w późniejszym czasie. Obudowałem miejsce, gdzie później będą znajdować się pancerniki i musiałem złapać jeszcze zombiaka oraz użyć na nim name taga. Alternatywną i tańszą opcją jest znaleźć moba, który podniesie wyrzucony przez gracza przedmiot. To również zadziała jak name tag i sprawi, że zombiak później nie zniknie. Po kilku nieudanych próbach udało się i zombie podniósł łuskę pancernika, później wystarczyło go tylko złapać w pułapkę i kolejny element farmy miałem gotowy. Korzystając z nocy chciałem zapolować na pająki, ale nie bardzo chciały się respić. Wszędzie dookoła były szkielety i zombiaki. Musiałem wymyśleć inny sposób, by zdobyć oczy pająka. Następnego dnia stworzyłem nową tarczę i przygotowałem cały ekwipunek na eksplorację. Chciałem znaleźć opuszczoną kopalnię lub spawner pająków. To dałoby mi możliwość zebrania dużej ilości oczu pająka w krótkim czasie. Postanowiłem więc wkopać się głębiej w nadziei, że znajdę coś, co pomoże mi w całym procesie. Schodziłem coraz niżej i byłem już blisko bedrocka, mimo to wciąż nie mogłem natrafić na żadnego nowego cave'a. Usłyszałem w pobliżu zombiaki i postanowiłem się przekopać przez ścianę. Znalazłem sporą jaskinię, więc dałem jej szansę i ruszyłem na eksplorację. Miałem sporo pochodni w ekwipunku oraz dobry armor, więc mogłem sobie na to pozwolić bez obawy o to, że zginę. Udało mi się znaleźć spawner, jednak niestety ponownie był to spawner szkieletów. Oświetliłem go, zapisałem kordy i ruszyłem szukać dalej. Sporo walczyłem z mobami i schodziłem w coraz to głębsze części jaskini. Była naprawdę spora. Bałem się, że mogę mieć problem z powrotem do bazy, ale bardziej zależało mi na znalezieniu opuszczonej kopalni. Kolejny dzień i ciągle siedziałem w jaskini. Byłem już na poziomie Deep Slate'a. Znalazłem też sporo diamentów i oczywiście przy każdej okazji walczyłem o życie, bo mobów było naprawdę dużo. Nie chcę nawet myśleć, co by było, gdybym nie miał ze sobą tarczy. Walkę z mobami rekompensowało mi znajdowanie dodatkowych diamentów. Znalazłem nawet mały skrawek Deep Darka i jednego Shriekera, którego się pozbyłem, bo jakoś nie kusiło mnie walczyć z Wardenem na tym etapie gry. Potem, kiedy dotarłem do końca jaskini,
starałem się wrócić do bazy po pochodniach. Okazało się, że byłem całkiem niedaleko znanej mi już części cave'a, więc nawet, że nie udało mi się znaleźć opuszczonej kopalni, byłem zadowolony, że nie musiałem więcej błądzić, by wrócić do bazy. Po powrocie na powierzchnię rozmnożyłem pancerniki i szukałem enchantu na diamentowy miecz. Moją jedyną nadzieją był looting, który dałby mi dodatkowe itemy w krótkim czasie. Na książce pokazało mi się grabież 2, którego oczywiście nie mogłem pozyskać, bo nie miałem odpowiedniego poziomu. Przygotowałem sobie trochę przedmiotów do handlowania z villagerami i czekałem na kolejny dzień. Następnego dnia udałem się do wioski, by przerobić kolejnego wieśniaka na bibliotekarza i w ten sposób zdobyć looting 3. Zabudowałem jednego z villagerów netherrakiem, po czym wyhandlowałem emeraldy za kwarc i złoto, które zebrałem ze sobą. Po chwili udało mi się znaleźć grabież na drugim poziomie, a jako że zależało mi na czasie, kupiłem 2 książki i wróciłem do bazy. Wciąż brakowało mi kilku leveli, bo chciałem, by diamentowy miecz miał coś więcej niż sam looting. Wbiłem się do kopalni na terenie bazy, by zebrać węgiel i miedź, którą chciałem dobić ten jeden poziom. W międzyczasie zapolowałem jeszcze na potwory i po chwili 26 level miałem wbity. Zeskoczyłem w pięknym stylu, używając wiaderka z wodą, stworzyłem nowy diamentowy miecz i zenchantowałem go na niezniszczalność 3. Połączyłem książki z lootingiem i choć miecz nie był idealny, miał najważniejszy na teraz enchant. Wyciągnąłem jeszcze trochę przepalonej miedzi, narzuciłem na stary miecz ostrość 2 i połączyłem wszystko ze sobą. Tak zdobyłem całkiem przyzwoity miecz, by polować na oczy pająków. Niestety noc właśnie dobiegała końca, więc musiałem odłożyć polowanie na później. Rankiem rozmnożyłem pancerniki i ruszyłem do jaskini, by jednak zdobyć kilka dodatkowych oczu pająka. Nie było to takie proste, bo jak zwykle najwięcej było zombiaków, szkieletów i creeperów. Mimo to zdobyłem kilka sztuk i nie zginąłem, choć banda szkieletów robiła co mogła. Kiedy zaczęła się noc, skoczyłem do Nautilusa, by podpłynąć na szybko na pobliskie plaże i resztę nocy spędziłem polując na pająki. Nazajutrz rozmnożyłem pancerniki, miałem ich coraz więcej, ale wciąż za mało, by skończyć budowę farmy expa. Zabrałem zombie konia i ruszyłem szukać dodatkowych pancerników niedaleko bazy. Znalazłem jednego, więc byłem o krok bliżej do zdobycia 24 mobów. Ogarnąłem trochę lepszą siekierę i zająłem się zbieraniem drewna. Wiedziałem, że mimo wszystko muszę pamiętać o filarach, które wciąż wymagały budowy. Ponownie wbiłem do netheru zebrać lawę i wrzuciłem sporo kamienia do przepalania, bo i tak kręciłem się przy bazie, czekając na rozmnożenie większej ilości pancerników, co starałem się robić przy każdej okazji. Przez resztę nocy zbierałem dodatkowe drewno do budowy. Po przygotowaniu surowców wróciłem do budowania filarów, starając się ogarnąć jak najwięcej i oczywiście nie zapomnieć rozmnażać mobów co kilka minut. W nocy ponownie polowałem na pająki i kiedy zebrałem wystarczającą ilość oczu, budowałem dalej. Następnego dnia kończyłem przedostatni filar i został mi już tylko jeden do zbudowania, co poszło sprawnie, jako że miałem wszystkie potrzebne do budowy surowce. Dodałem ostatnie drewniane elementy i poleciałem rozmnożyć pancerniki, co poskutkowało tym, że wreszcie miałem ich powyżej 24 w zagrodzie. Przyszła więc pora na ich transport do farmy. Wszystkie musiały być wrzucone na zgaszone ognisko, które jest kluczowe i służy do włączania i wyłączania farmy. Przemieszczałem po kilka pancerników, licząc sobie na spokojnie, by się w tym wszystkim nie pogubić. Chwilkę mi to zajęło, no i oczywiście nie mogło się obejść bez przeszkadzających mobów. Dnia 89 wrzuciłem ostatnie 4 pancerniki i wszystkie były już na swoim miejscu. Pozostało tylko dodać dispenser z potkami i mogłem przetestować farmę. Włącza się ją odpalając ognisko i pancerniki niby dostają damage, ale jednak nic im się nie dzieje, bo chowają się w skorupie, a jako że są potraktowane potką, respią sporą ilość rybików. Sam do końca nie wiem jak działa ta farma, ale liczy się to, że działa. Naprawdę dobrze. Kilka chwil miałem już 30 poziom. Coś, co wcześniej zajmowało mi cały minecraftowy dzień, miałem w kilka minut. Po zużyciu kilku potek i spędzeniu na farmie może z 10 minut, dobijałem już 71 poziom. Nie chcę nawet myśleć, ile zajęłoby mi to starą i dotychczasową metodą. Miałem taką ilość doświadczenia, że mogłem spokojnie zająć się enchantowaniem wszystkich pozostałych przedmiotów. Chciałem oczywiście stworzyć mocny łuk do walki ze smokiem, przy okazji patrzyłem też na enchanty mieczy i książek. Dość szybko zużyłem zdobyty level, dlatego stworzyłem więcej potek do farmy i poszedłem expić. Następnego dnia wyciągnąłem sporo przepalonego kamienia i udałem się do wioski, by wyhandlować emeraldy, po czym kupiłem od villagera 2 książki z mendingiem. Kiedy wróciłem do bazy, połączyłem miecz z książką, ale kowadło powiedziało dość. Niestety nie miałem żelaza, by stworzyć nowe, dlatego wbiłem się do kopalni, by go trochę wydobyć. A kiedy stworzyłem nowe kowadło, połączyłem kilka mieczy i tak zyskałem naprawdę idealną dla mnie broń do walki ze smokiem. Nadałem mu nazwę The Chosen One, a była to propozycja jednego z widzów, bo podczas enchantowania odpaliłem sobie backstage'owego streamka na TikToku. Gdyby ktoś nie wiedział, to mam i jestem tam ostatnio
ostatnio całkiem aktywny. Łuk z nieskończonością, powerem 5 i punchem 2 otrzymał nazwę dystans społeczny, co uważam również jest bardzo dobrą nazwą. Kiedy zabrakło mi expa, skoczyłem na farmę i później bawiłem się dalej enchantami. Ulepszyłem miecz na nederyt, a Kill Off z Fortuną 3 otrzymał nazwę diamentowy niuchacz. Udało mi się nawet nałożyć na hełm oddychanie na poziom 3. Po krótkim i fajnym live'iku wróciłem do nagrywania kolejnych dni i skoro miałem gotowy cały ekwipunek, mogłem wreszcie zająć się kolejnym krokiem milowym dla tego świata, czyli pojedynkiem ze smokiem kresu. Nie chciałem czekać do dnia 100, bo miałem jeszcze w planach kilka rzeczy i skoro dożyłem już do tego dnia, czułem, że raczej nie będę miał większego problemu, by pokonać Ender Dragona. Przygotowałem ekwipunek i sporą ilość mikstur na powolne opadanie, a do tego zrobiłem też Ender Chesta. I zanim ruszyłem do Strongholda, wbiłem kilka leveli na farmie, by stworzyć sobie kill off z jedwabnym dotykiem. Następny dzień poświęciłem na dodatkowe przygotowania. Nie szykowałem się na samą walkę ze smokiem, ale chciałem zabrać ze sobą dodatkowe przedmioty, których planowałem użyć, kiedy go pokonam. Dodatkowe potki, bloki, ender perły, przedmioty na fajerwerki, czy książka z niezniszczalnością 3 i kowadło. Wszystko musiałem przemyśleć, by niczego nie zapomnieć, bo kiedy już będę w endzie, nie będzie odwrotu. Nastał dzień 95, a ja w pełni przygotowany ruszyłem, by zmierzyć się ze smokiem kresu. Tak nietypowo, że nie dnia 100, ale też musicie przyznać, że świat i całą serię prowadzę w fajny sposób, bez zbytniego pośpiechu, skupiając się jednak na budowaniu, a nie by jak najszybciej zrobić rzeczy typu walka z bossem. Wrzuciłem ostatnie oczy kresu, by odpalić portal, sprawdziłem po raz ostatni, czy mam wszystkie najważniejsze przedmioty, odliczyłem do 10 i wskoczyłem do portalu. Przyszła pora na walkę ze smokiem. Wykopałem się na powierzchnię, uruchomiłem hitboxy i przez kilka minut próbowałem zestrzelić jedną wieżyczkę. Mimo wszystko byłem mocno zestresowany, bo walka ze smokiem, choć prosta, to jednak zawsze coś może pójść nie tak. Bałem się stracić wszystko, co do tej pory stworzyłem na tym świecie. Na szczęście później się trochę rozgrzałem ze strzelaniem i kolejne wieżyczki padały jedna za drugą, a kiedy smok zleciał na dół, ostrożnie klepałem go możliwie blisko głowy, pamiętając jednak o tym, że lubi się odwracać i wyrzucać w powietrze. Kiedy smok miał bardzo mało życia i był dosłownie na ostatniego strzała, kręcił się w kółko. Nie czekając długo wystrzeliłem ostatnią strzałę i tak udało mi się pokonać smoka kresu, co odblokowało mi możliwość zdobycia skrzydeł. Po walce zebrałem jajo smoka, wbijając osiągnięcie i następnym celem było zdobycie elytry. Podbudowałem się do wygenerowanej bramy, rzuciłem perłą i po chwili znalazłem się na wyspie, daleko od spawna. Zapisałem sobie kordy na potem i rozejrzałem się wokół. Niestety nigdzie nie mogłem dostrzec End City, dlatego wdrożyłem swój plan, jak łatwo znaleźć strukturę. By zrealizować mój pomysł, musiałem wrócić do bazy, następnie stworzyłem żelazną łopatę i ruszyłem na biom zimowy, zebrać trochę śniegu. Odpowiedzią był kolejny szczęśliwy gast, który pozwoliłby mi na swobodny lot po endzie i szukaniu End City z lotu ptaka. Najpierw jednak musiałem poczekać, aż się nawodni. Zabudowałem się blokami i grzecznie czekałem. Następnego dnia, kiedy przemienił się w małego duszka, wyrosłem go śnieżkami i mogłem ruszyć na poszukiwanie elytry. Tylko nie przemyślałem jednej rzeczy. Jak sam gast jest mega pomocny w budowaniu i lataniu na małym dystansie, tak przy tej misji był turbo wolny. Totalnie nie przemyślałem, że co prawda mogłem latać, ale z żółwią prędkością. Był to więc dla mnie test cierpliwości. Kiedy dzień dobiegał końca, w oddali zauważyłem małe End City, co nastawiło mnie pozytywnie, bo po 15 minutach latania przynajmniej coś znalazłem. Dopiero na następny dzień doleciałem na miejsce i miałem naprawdę mało czasu, by znaleźć elytrę. Czułem, że nie uda mi się tego zrobić, chyba że Minecraft zrobi mi niespodziankę. Niemniej jednak, skoro już byłem w End City, postanowiłem upolować kilka łusek shulkerów, a potem udałem się na dalszą eksplorację. Postanowiłem porzucić gasta, bo musiałem jak najszybciej wrócić do bazy, a czasu miałem coraz mniej. Kiedy zbliżałem się do nowej bramy, by wyjść z endu, kątem oka spostrzegłem o wiele większe End City i uwaga, nie uwierzycie, ale miałem szansę zdobyć elytrę. Pędziłem co sił, budując się z wysepki na wysepkę, by jak najszybciej dostać się w pobliże statku. Podbudowałem się do góry i udało się. Dostałem się na statek i zdobyłem skrzydła dosłownie przed końcem 99 dnia. Narzuciłem na nią niezniszczalność i uporządkowałem swoje przedmioty, po czym ruszyłem w pobliże gasta, by zapisać sobie kordy, by może kiedyś do niego wrócić. Wyszedłem z endu i kiedy robiłem porządek z przedmiotami, noc dobiegała końca. Nastał dzień 100, a to oznaczało, że udało mi się przeżyć całe 100 dni na tym świecie. Podleciałem elytrą i wskoczyłem na gasta, by podziwiać wszystko, czego dokonałem w kolejnych 50 dniach. I cóż mogę powiedzieć, byłem z siebie bardzo zadowolony, tym bardziej, że po pokonaniu smoka udało się zdobyć skrzydła, a to przyda mi się do dalszej rozgrywki. Jeżeli chcecie kolejnych przygód na tym świecie, koniecznie dobijcie pod tym filmem 10
10 000 lajków i spokojnie wyczekujcie, a na pewno się nie zawiedziecie. Subskrypcja kanału mile widziana, bo małymi kroczkami zbliżamy się do 1 000 000 subów na tym kanale. Może kiedyś uda się to osiągnąć. Na kolejne 50 dni musicie naprawdę poczekać, bo zerwałem chyba 3 nocki i mocno przesadziłem z ilością siedzenia przed kompem, byście mieli co oglądać. Tym bardziej, że zaraz rusza wielki, przedłużany stream, który na obecną chwilę ma blisko 30 godzin na liczniku. Życzcie mi powodzenia i mam nadzieję do zobaczenia w tej czy innych seriach na kanale. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Pozdro!